Siema, dzisiaj pokażę Wam strategię do wbicia 100 levela, którą również możemy zarobić, a nie wydawać masę waluty jak w większości sposobów na levelowanie. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają Ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. Moja strategia polega głównie na breachach, ale też kapliczkach, a dokładniej to na evolving shrine'ach. Buff z tych kapliczek daje nam 10% szansy przy zabiciu każdego moba, że odrodzi się on z wyższym rarity, czyli biały mobek może odrodzić się jako niebieski, niebieski jako złoty, lecz złote mobki nie mogą zamienić się w unikatowe. Ten buff w połączeniu z ogromną ilością mobków z breachy umożliwia nam całkiem efektywne expienie. Przedstawię Wam dwie wersje tej strategii. Pierwsza będzie na mniej rozwinięte buildy lub buildy, które mają mało survi, a druga będzie trudniejsza, ale oferująca jeszcze więcej expa na godzinę. Zaczniemy od wersji łatwiejszej, na której właśnie ja expiłem. Wychodzimy sobie na Niko. Chcemy oczywiście szansę na Niko zmaksować. Z prawej bierzemy tutaj wszystkie breache, tu są nody, które po pierwsze dają nam więcej magic mobów, a magic moby dają nam więcej expa, a po drugie breache otwierają się szybciej, więc też jesteśmy w stanie te mapy szybciej, efektywniej farmić. Kapliczki, explicity, chcemy jak najwięcej explicitów, ponieważ czym więcej explicitów, tym więcej pack size'u na mapach. Mapy. Wziąłem tylko te mapy, a te z lewej nie, bo tutaj jest za daleko, a mapy biorę dlatego, że całkiem fajnie w tej strategii drobią te 17, więc chcemy sobie troszkę map dodać, żeby te 17 leciały częściej, więc jeszcze więcej z tego zarobimy. Dlatego tutaj też 3 punkty wziąłem, bo też były w miarę blisko na te mapki. Później bierzemy Niko, breache, zwiększamy szanse na Chayule, bo tylko Chayula jest w miarę droga, reszty nie musimy tu punktów tracić. Tutaj kolejne szanse na Niko, idziemy do góry, wszystkie tutaj te nody na breache. Tych nodów na breache nie musimy brać w ogóle do tej taktyki. Wszystkie tutaj explicity, jakie są możliwe, shrine, znowu explicity, tego jednego punktu nie musimy brać, nie polecam, bo on może być ciężej, nie chcemy zginąć. Znowu kolejne Niko, shrine, całe kółko na quantity, po środku te quantity z rarity, dalej explicity, tutaj bierzemy też ten punkt Chiseled Perfection, będziemy wrzucać chisele w każdą mapę, więc będziemy mieli jeszcze 12% więcej explicitów i dalej explicitami już na Exarcha, tutaj można jeszcze wziąć to, także całe tutaj Exarch i również tutaj tego dolnego punktu nie bierzemy, nie chcemy za ciężkich altarów, bo też nie chcemy ginąć i tracić expa, tylko chcemy go raczej zdobywać. I tak wygląda właśnie drzewko na ten łatwiejszy sposób. A jeśli chodzi o skaraby, to będziemy używać 3 skaraby na 2 dodatkowe breache, plus 3 breache z craftu, plus breache z drzewka, także tych breache jest naprawdę sporo. I oprócz tego 2 Domination Scarab of Evolution i one właśnie dają te Evolving Shrine'y, o których Wam mówiłem wcześniej, które nam mogą revive'ować mobki jako ich lepsze wersje. A jeśli chodzi o mapę, to robimy mapę 20 quality i do tego nie za trudne mody, żebyśmy po prostu nie ginęli. Także fajnie jest sobie zrobić przed krawceniem mapek jakiś fajny regex, bez jakichś tam reflektów, czy czego tam nie możecie robić, jakichś extra damage'y dużych i tak dalej, żeby po prostu nie ginąć, a expa wbijać. Po wejściu na mapkę ważne jest, aby pamiętać, że pierwsze co robimy, to szukamy Evolving Shrine. Jak już się uda nam ją znaleźć, to wracamy na początek mapy i dopiero zaczynamy czyścić breache. Evolving Shrine trwa lekko ponad minutę, a my mamy 2 takie na mapę, więc na spokojnie nam wystarczy. Trzeba mieć oczywiście dobry clear speed. W połowie mapy sięgamy oczywiście po drugi shrine i clearujemy dalej. Ja polecam odpalać 3 lub 4 breache obok siebie i latać pomiędzy nimi. Wtedy expimy bardzo szybko i mamy bardzo dużo mobów. Altary od Searing Exarcha jak mi się pojawiały, to klikałem tylko te, które afektują moby. Nie polecam klikać żadnych wpływających na naszą postać, bo łatwo zginąć w taki sposób, tym bardziej, że nie będziemy nawet czytać co klikamy w tych altarach, bo trzeba bardzo szybko clearować mapę. Podczas expienia tą taktyką leci nam sporo różnego rodzaju waluty, w tym Lesser, Greater i Grand Embery. Oraz co jakiś czas spada nam mapa T17 Fortress, więc można całkiem fajnie do tego zarobić, a otwarcie jednej mapy to tylko 10 do 12 chaosów. Jeśli chcecie używać tej taktyki do wbijania 100 levela, to można też pomyśleć, aby użyć opcji Scry Map z Nameless Seera, aby przypisać jakieś fajne karty z innej mapy, np. Apotekary z Defiled Cathedral. Aktualnie na 96 levelu wbijam około 6-7% na mapkę. Warto również wspomnieć, że lecą tu spore ilości golda, więc można spokojnie wyfarmić 250 000 golda na godzinę. A ja korzystając z okazji chciałem zaprosić Was na mój kanał Twitch, na którym codziennie odbywają się streamy właśnie z PoE, także zapraszam do zostawienia followka. Dzięki.
A jeśli chodzi o bardziej zaawansowaną wersję tej taktyki, to tutaj już rezygnujemy z Niko, czyli odchodzi nam tutaj ten buff do damage'u, movement speeda i all max rezów, ale w zamian za to wrzucamy Mirror of Delirium. Mamy 100% szans, więc na każdej mapie będziemy mieli Mirror of Delirium i Mirror of Delirium dodaje nam bardzo dużo mobów na mapie, czyli to już jest więcej expa, a do tego większy zarobek, ponieważ będą nam lecieć Simulacrum Splintery. Jako że bijemy breache i bardzo duże ilości mobów, to na każdej mapie będziemy wbijać 7 nagród z Delirium, więc będziemy mieli sporo breach Splinterów, plus często lecą Delirium Orby, które też już rosną w cenie, więc będzie to dodatkowy fajny zarobek. No i oczywiście dodatkowy exp, bo tak jak wspomniałem, Delirium dodaje nam dużo mobów na mapie, a tak poza tym wiele się w tym drzewku nie zmienia. Właśnie głównie to usuwamy tu Niko i nie idziemy tutaj prawą stroną, tylko trochę bardziej lewą. Jest trochę mniej quanta oczywiście, bo też musieliśmy troszkę punktów zdjąć, żeby tutaj te Delirium fajnie sobie rozwinąć. No i tak to wygląda. Tu oczywiście już będzie potrzebny lepszy build i już pokazuję wam, jak będą wyglądały skaraby, bo mapkę będziemy też robić z innymi skarabami, a raczej jeden skarab będzie inny. I warto też pomyśleć, żeby zainwestować w Singular Focus. Czyli możemy na przykład zdjąć trochę punktów z Delirium i pójść sobie tutaj w ten Singular Focus, żeby mieć po prostu mapkę Dunes 8-modową, bo będziemy dropić 8-modowe mapy i robić. Także możemy sobie tutaj na przykład zdjąć te punkty i mamy idealnie 132, żeby mieć właśnie ten Singular Focus i zaraz wam pokażę dlaczego. I tak jak wspomniałem, w tej taktyce będzie trochę inne ustawienie skarabów, mianowicie rezygnujemy z Bridge Skaraba jednego, a zamiast niego dajemy skaraba na 8-modowe skoraptowane mapy. I takie mapy też będziemy farmić, czyli dlatego chciałem wziąć ten Singular Focus, żebyśmy sobie sfejworowali na Atlasie Dunesy i te Dunesy 8-modowe będziemy dropić i właśnie Dunesy 8-modowe będziemy robić. Dlaczego to jest tak fajne? W Atlasie mamy bardzo dużo explicitów, a mapy 8-modowe same z siebie już mają około 40% pack size'u, więc jak się to jeszcze przemnoży przez explicity, to będzie naprawdę dużo pack size'u, co zwiększy nam oczywiście exp na godzinę, z tym, że mapy będą trudniejsze, bo często 8-modowe mapy mają dużo modów, które są trudne, więc też jest większa szansa, że zginiemy. Dlatego też trzeba mieć lepszy build, więcej survey, żeby być w stanie coś takiego przetrwać, no i przy tym bić expa, bo wiadomo, nie możemy ginąć, bo przy każdej śmierci tracimy 10%. Oczywiście są Omen of Amelioration, które nam sprawiają, że tylko 25%, 2,5% tracimy, ale no taki omen kosztuje 70 chaosów, więc go używamy gdzieś tam już pod koniec i też nie chcemy za często ginąć, no bo to jest dodatkowy koszt. W tej wersji po wejściu na mapkę znowu szukamy Evolving Shrine, a później wracamy na początek, odpalamy Mirror of Delirium i zaczynamy odpalać breacha i farmić całą mapkę. W tym materiale to już wszystko. Jeśli Ci się spodobało, to będzie mi miło, jak zostawisz jakąś łapkę i komentarz dla zasięgów. Do usłyszenia. Siema.